Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto karmelowe jabłuszko z cytrynką. Zaczniemy od przygotowania karmelizowanych jabłek i żeby to zrobić potrzebujemy 5 dużych jabłek, tak około kilograma, 120 g miodu, 80 g cukru i 1 łyżeczki cynamonu. Stawiamy sobie patelnię na gazie, wsypujemy 80 g cukru i mieszając od czasu do czasu czekamy, aż cukier się rozpuści. Takie rozpuszczanie cukru chwileczkę musi potrwać. Ale jak Państwo widzą, cukier już zmienia konsystencję. Nie zapominajmy o mieszaniu, żeby to nam się nie przypaliło. Już prawie. No i cukier się pięknie rozpuścił. Wtedy dodajemy 120 g miodu. Wszystko nam zabuzuje i mieszamy jedno z drugim. Po połączeniu składników dosypujemy jabłka. Jabłka umyliśmy, obraliśmy, pokroiliśmy w kosteczkę, wycinając wcześniej gniazda nasienne. I teraz będziemy starać się okleić te jabłka całym naszym wcześniej przygotowanym karmelem. W międzyczasie dosypujemy jeszcze 1 łyżeczkę cynamonu. Po wymieszaniu zostawiamy na razie jabłka na gazie z karmelem i czekamy, aż z jabłek puszczą soki. Kiedy to się stanie, musimy również znowu poczekać, aż te soki odparują. Starajmy się to przemieszać co jakiś czas, żeby się nie przypaliło nam. Sok z jabłek bardzo ładnie odparował, więc wyłączamy gaz pod patelnią. Proszę uważać, żeby za długo nie odparowywać tego soku, wtedy jabłka zmiękną i zrobi się z nich taka papka. A my już nasze jabłka w karmelu wykładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia, rozkładamy równomierną warstwę i zostawiamy, żeby całkowicie wystygły. Jak to się stanie, przygotowujemy sobie spód ciasta. Do spodu ciasta potrzebujemy herbatniki. Około 19 herbatników maślanych wykładamy na spód. Kolejną warstwę 19 sztuk herbatników maślanych wyłożymy pomiędzy warstwy ciasta, więc przygotujmy sobie łącznie około 38 sztuk herbatników. Foremka, którą wyłożyliśmy papierem do pieczenia, nasza foremka ma wymiary 24 na 38 cm. I tak jak mówiłam, wykładamy pierwszą warstwę herbatników, około 19 sztuk. Około, bo wiadomo, herbatniki mają różne kształty, czasami trzeba je dociąć, tak jak w naszym przypadku. Mamy pięknie przygotowany spód i teraz zajmujemy się masą śmietanową. Do masy śmietanowej potrzebujemy 400 ml śmietanki kremówki 30%, 250 g serka mascarpone, 3 łyżek cukru pudru, 2 łyżek żelatyny oraz 80 ml wrzątku do żelatyny. I jak wiadomo, na początek przygotowujemy żelatynę. Czyli do miseczki dajemy 2 łyżki żelatyny, zalewamy 80 ml wrzątku i czekamy, aż żelatyna napęcznieje. Jak to się stanie, mieszamy, żeby rozpuściła się dokładnie w wodzie i zostawiamy do wystudzenia. Następnie wyjmujemy 400 ml śmietanki kremówki z lodówki, bezpośrednio z lodówki, taką mocno schłodzoną i ubijamy. Śmietany nie będziemy ubijać na sztywno, tylko do pewnego momentu. Ubijamy i w momencie, kiedy łopatki miksera zostawiają ślady, dosypujemy 3 łyżki cukru pudru. Dalej miksujemy. Po wymieszaniu wszystkiego dodajemy 250 g serka mascarpone. To akurat robimy partiami. A teraz kolejna żelatynę wystudzoną. Wystudzoną to znaczy, że jeżeli paluszek włożymy do środka, to temperatura jest obojętna. Ani ciepła, ani zimna dla naszego palca.
Małym strumieniem wlewamy do miski i staramy się wszystko dokładnie wymieszać, boki, spód. Po wymieszaniu dokładnym kolej na dołożenie do masy wystudzonych, skarmelizowanych jabłek. Je akurat możemy wyłożyć całą partią do środka, bo będziemy je już ręcznie mieszać. Musimy te jabłka wtłoczyć w tą naszą masę śmietanową. Po dokładnym wymieszaniu, obtoczeniu jabłek w śmietanie wykładamy masę na wcześniej przygotowany spód z herbatników. Powoli, żeby nie poprzesuwać herbatników pod spodem, rozkładamy równomiernie masę po całości spodu. Wyrównujemy, układamy. A kiedy to zrobimy, wtedy przykrywamy ten wierzch masy kolejną partią herbatników. Jeden obok drugiego. Na koniec lekko dociśnijmy wszystko rączkami, wyrównując w ten sposób powierzchnię. I foremkę wkładamy do lodówki, żeby masa zastygła. A my będziemy zajmować się teraz pianką cytrynową. Do niej potrzebujemy 400 ml śmietanki kremówki, 1 łyżki cukru pudru, 2 opakowań galaretki cytrynowej i 500 ml wrzątku do galaretki. Na początek zrobimy galaretkę i właściwie można ją zrobić na samym początku, kiedy zaczniemy robić ciasto, bo ona musi wystygnąć i być zimna. Do pojemnika wlewamy sobie 500 ml wrzątku, dodajemy galaretki cytrynowe. Proponuję zrobić to pojedynczo, będzie łatwiej rozmieszać je. A jak wszystko dobrze wymieszamy, zostawiamy do wystudzenia. To troszeczkę musi potrwać, ale jak już się stanie, to bierzemy sobie miskę, do której wlewamy 400 ml śmietanki kremówki 30%, bezpośrednio wyjętej z lodówki, mocno schłodzonej i zaczynamy ubijać. Jakby Państwo chcieli sobie poczytać o śmietankach kremówkach, zapraszam na naszą stronę, tam jest taki wielki test śmietanek kremówek i można sobie poczytać na ten temat. A my wyłapaliśmy moment, kiedy łopatki miksera zostawiają ślady, dodaliśmy cukier, puder, wszystko wymieszaliśmy i teraz dolewamy galaretki, małym strumieniem mieszając wszystko ze sobą. Po dodaniu całej galaretki musimy wszystko bardzo dobrze wymieszać, więc możemy zwiększyć obroty. Nasza masa ma postać płynną, więc wkładamy ją tak na około 15 minut do lodówki, żeby lekko stężała. Po tym czasie masa już zaczęła lekko tężeć. Można sobie ją przemieszać, żeby nie było grudek i wylewamy tą masę na wierzch herbatników maślanych. Jej właściwie nie trzeba rozkładać, sama się tam ułoży. Tak przygotowaną blaszkę wkładamy do lodówki, tak minimum na kilka godzin. Najlepiej na 12, żeby masy dobrze stężały, herbatniki miały możliwość zmięknąć, żeby wszystko się zespoliło, a na koniec element dekoracyjny. Myśmy starli czekoladę mleczną obierakiem do warzyw na wierzch, tworząc bardzo ładną warstewkę. I tak wygląda gotowe ciasto. No jest niestety bardzo dobre, więc szybko znika z talerza. A ja tym takim apetycznym akcentem żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.